Rozpoczynamy od Bitcoina, a drugim tematem będzie druga tura rozmów Rosja. Ukraina. Wiceprezydent USA J.D. Vance stwierdził podczas konferencji w Las Vegas, że nieufność, jaką wykazują władze Chin wobec Bitcoina, tworzy dla Stanów Zjednoczonych unikalną szansę na przyjęcie tej kryptowaluty jako strategicznego aktywa i wzmocnienie pozycji Ameryki w obszarze cyfrowych finansów. Vance podkreślił, że administracja prezydenta Trumpa, realizując marcowe rozporządzenie wykonawcze, przystąpiła do tworzenia rządowej rezerwy bitcoinowej opartej na już posiadanych przez Skarb Państwa tokenach, co jego zdaniem jest pierwszym krokiem ku budowie cyfrowego instrumentu o znaczeniu wywiadowczym i ekonomicznym. Chiny natomiast od 2021 roku zakazały handlu i wydobycia kryptowalut, obawiając się destabilizacji finansowej oraz utraty kontroli nad systemem płatniczym, co zdaniem Vance'a powinno skłonić USA do zajęcia przeciwnego kursu, polegającego na pełnej akceptacji Bitcoina i wykorzystaniu tej przewagi w rywalizacji technologicznej z Pekinem. Jego zdaniem, mimo ryzyka zmienności kursu i wyzwań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, długofalowe korzyści strategiczne z rządowej rezerwy bitcoinowej przewyższają potencjalne zagrożenia, a Bitcoin może w nadchodzącej dekadzie stać się jednym z filarów amerykańskiej polityki gospodarczej i bezpieczeństwa narodowego. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej informacji? Zabawa cłami Trumpa powoduje, że masa ludzi traci, a ci, co w cudzysłowiu przewidują takie działanie Trumpa, zyskują olbrzymie kwoty. Teraz Bitcoin. Kupujcie wszyscy, bo USA kupuje jako być może walutę narodową, gdy dolar osiągnie dno. Tymczasem za kilka miesięcy w szczycie Bitcoina ukaże się dekret Trumpa o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i delegalizacji Bitcoina. Świadomi zarobią. Ulica jak zwykle otrze łzy tanim piwem. Drugi temat rozmowy pokojowe. Druga tura. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył w Moskwie, że Moskwa ukończyła pracę nad własnym memorandum dotyczącym możliwego porozumienia pokojowego i jest gotowa niezwłocznie przekazać je stronie ukraińskiej, udzielając przy tym wszelkich koniecznych wyjaśnień. Podczas pierwszej rundy negocjacji, która odbyła się na początku maja w Stambule, oba kraje zgodziły się na wzajemne sporządzenie takich dokumentów. Ukraina miała najpierw przesłać swoje warunki do Stanów Zjednoczonych, natomiast Rosja teraz postanowiła przekazać swój dokument bezpośrednio Kijowowi, odrzucając rolę amerykańskiej mediacji. Kolejne rozmowy zaplanowano na 2 czerwca ponownie w Stambule, gdzie delegacje Rosji i Ukrainy mają wymienić się memorandum i omówić szczegóły proponowanych warunków zawieszenia broni, neutralnego statusu Ukrainy, częściowego, zniesienia sankcji, zwrotu zamrożonych aktywów oraz ochrony ludności rosyjskojęzycznej. Ławrow wyraził nadzieję, że wszyscy, którym zależy na sukcesie procesu pokojowego, poprą przeprowadzenie kolejnej rundy bezpośrednich rozmów w tureckiej stolicy. Należy podkreślić, że ta propozycja omija Trumpa jako mediatora i jakoś dziwnie zbiega się z informacją o pozwoleniu używania broni dalekiego zasięgu wyprodukowanej w krajach UE. Przypomnę, Unia Europejska w ostatnich dniach zniosła dotychczasowe ograniczenia dotyczące użycia przez Ukrainę zachodnich systemów dalekiego zasięgu, dając Kijowowi pełną swobodę w dyslokowaniu dostarczonych pocisków, w tym niemieckich Taurusów czy brytyjskich Storm Shadow, przeciwko celom znajdującym się także na terytorium Rosji. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas berlińskiego forum ogłosił, że nie ma już żadnych ograniczeń co do zasięgu broni dostarczonej Ukrainie, ani ze strony Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, jak i Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta jest efektem rosnącej presji ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który od dawna apelował o całkowite zniesienie limitów geograficznych użycia pocisków przeciwko obiektom wojskowym w głębi terytorium rosyjskiego. Równoległe oświadczenia przedstawicieli Francji i Wielkiej Brytanii potwierdziły gotowość do dostosowania własnych polityk eksportowych, tak aby Ukraina mogła wykorzystywać systemy Scalp i Storm Shadow w identyczny sposób jak Niemcy z ich Taurusami. Choć Komisja Europejska nie wydała formalnych rozporządzeń, jednoznaczne stanowisko Berlina znacząco przyspieszyło dyskusję w Radzie Europejskiej i zachęciło inne państwa członkowskie, w tym Polskę, Litwę i Estonię, do poparcia pełnej swobody operacyjnej dla ukraińskich sił zbrojnych. W efekcie Ukraina uzyskała możliwość atakowania rosyjskich zapór przeciwlotniczych czy strategicznych węzłów logistycznych, co dotychczas było utrudnione lub zabronione przez ustalenia dotyczące zasięgu dostarczonego uzbrojenia. Kreml skrytykował tę decyzję, nazywając ją bezpośrednim zaangażowaniem Europy w działania wojenne i ostrzegając przed eskalacją konfliktu na niespotykaną dotąd skalę.
Jednocześnie niemiecko-ukraińskie porozumienie o współprodukcji długodystansowych systemów rakietowych w ramach pakietu wartego 5 miliardów euro przewiduje, że pierwsze seryjne pociski mogą być gotowe do użycia jeszcze w tym roku, co wzmocni zdolności obronne i ofensywne Kijowa. Ta zmiana polityki zapowiada nową erę współpracy militarno-przemysłowej między Europą a Ukrainą, w której kontrola nad sposobem użycia dostarczonej broni przechodzi w całości w ręce ukraińskich dowódców bez wcześniejszych ograniczeń ze strony darczyńców. Aby ta układanka była całością, trzeba poruszyć deklarację Trumpa, który z jednej strony dystansuje się od pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy, z drugiej strony planuje narzucić 500% cła na kraje kupujące surowce od Rosji, o czym już informowałem w informacjach przedwczoraj. Nie zapominajmy, że Trump już podpisał z Zełenskим umowy na odbudowę Ukrainy po wojnie i umowy na wydobycie surowców. Po raz kolejny powtarzam, koniec wojny już blisko. Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzach i zachęcam do subskrypcji, bo na tym kanale są tylko sprawdzone i wiarygodne informacje.